wrześniowej we Francji powstało wojsko polskie w składzie 4 dywizji piechoty i 2 samodzielnych brygad, w tym samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Łącznie w szeregach Wojska Polskiego we Francji znalazło się około 85 000 żołnierzy. Wojsko Polskie we Francji powstawało w 2 fazach. Pierwsza faza organizacji wojska przypadła na okres dziwnej wojny. Myśmy wjechali wówczas do Arsztatu i zaraz po wyładunku rozpoczęło się olbrzymie bombardowanie przy bardzo zresztą silnej obronie przeciwlotniczej. Wszystkie statki były dostatecznie uzbrojone, ale spotkaliśmy tam w tym czasie, co było przyjemnym bardzo incydentem, spotkaliśmy polski okręt Burzę, który konwojował jakiś inny konwój, który wszedł również wtedy do Karsztatu. Tutaj ta uwaga o białych nocach, o wrażeniach i przeżyciach. Kampania norweska chyba jest w ogóle bardzo charakterystyczna pod jednym względem. Mianowicie to są przeżycia, w których nawet młodego człowieka, takiego jak mnie wówczas, zawiodła wyobraźnia. Nie wyobrażałem sobie na podstawie tego, co czytałem, co słyszałem, co widziałem na filmach, nie wyobrażałem sobie takiej scenerii wojny, bitwy. Było tam wszystko, co we współczesnej wojnie wówczas można było zobaczyć. Była marynarka wojenna, lotnictwo, łodzie podwodne, jakiś nieprzenikniony, obcy wydawało się krajobraz. Były również muły i współczesna broń. Wejście w tą scenerię początkowo niepokoiło. Wydawało się, że to wszystko jest bardzo trudne, nie damy rady, a jednak jak żeśmy weszli, jakoś akcja, do którejśmy przystąpili, pozwoliła wejść w tamtejsze warunki, pozwoliła przyswoić sobie wszystko to, co było nowe, a właściwie nowe było dla nas wtedy i zaskakujące wszystko, cośmy widzieli i cośmy przeżywali. Byłem w tym samym czasie w pierwszej półbrygadzie, w 2. batalionie, w 1. kompanii. Myśmy się rozładowali z 1. półbrygadą, jak wspominałem, w Harsztacie. Po kilku dniach nastąpiła właściwie już operacja uprzednio zapewne zamierzona. Mianowicie oddziały Legii Cudzoziemskiej francuskiej wschodzące w skład tej samej lekkiej dywizji i strzelcy alpejscy atakowali desantem z fiordu miejscowość Bierkwik. My natomiast z batalionem drogą okrężną, drogami zachodziliśmy od tyłu, mając zagrodzić odejście wojska niemieckiego w góry. Niezmiernie trudny marsz, nazwany zresztą we wspomnieniach i opowiadaniach piekielnym albo cholernym marszem. Polegało to na tym, że batalion brnął przez bardzo głęboki śnieg. Mieliśmy rakiety do tego celu, rakiety, jakie używają Eskimosi. Ale trudność polegała na tym, że nie potrafiliśmy na nich chodzić. Byliśmy potwornie objuczeni, doszliśmy potwornie zmęczeni. Następnego dnia do Bierkwik. Bierkwik już płonął. Byli Francuzi i nasz batalion w Bierkwik. Zagliśmy na wypoczynku. Było bardzo ciężkie bombardowanie. Nie przerywało jednak wówczas snu. I dowiedzieliśmy się, że barkami przerzucają nas fiordem na drugą stronę, to znaczy na południe od Narwiku, mieliśmy luzować oddziały brytyjskie, które tam były. Wtedy dowiedzieliśmy się, że będziemy nacierać na Narwik. Nie 00 z 27 na 28 maja. Jeszcze moment, spojrzenie na fiord, który był rozłożony poniżej naszego miejsca postoju, absolutnie widoczny. Dosłownie robiło to wrażenie jakiejś takiej karawany sunącej wolno. Karawany, a to były okręty przez fiord, właśnie te okręty, które ustawiły się dziobami do miasta Narvik i na widoczny sygnał rakiety, wszystkie jednocześnie ze wszystkich dział o godzinie 00
rozpoczęły ogień na miasto. Potem ruszyła z wody na taki cypel przedmoście miasta Legia Cudzoziemska. My zaś po bardzo górzystym, trudnym terenie na przedmieściach Ankenes rozpoczęliśmy natarcie. Niestety ogień floty wspierający nie mógł nas sięgnąć. Byliśmy za wysoko albo zasłonięci górami. Po prostu marynarka wojenna była na poziomie wody. Myśmy byli w górach i oni mogli tylko wspierać nas przez ostrzeliwanie miasta, przez ostrzeliwanie cypla, o którym wspomniałem. My zdani byliśmy tylko na wsparcie własnych moździerzy. Natarcie okazało się bardzo trudne. Wzdłuż fiordu ostrzeliwana z miasta nacierała 3. kompania. Niestety natarcie to nie poszło za łatwo. Kompania zaległa. Nasza 1. kompania przeszła stanowiska karabinów maszynowych. Doszło tam do walki wręcz.